One horse, one saddle. Siemanko, siemanko. Troszkę stwierdziliśmy, że dodamy sobie parę rzeczy na sam koniec. Mieliśmy jechać od razu do Los Angeles, ale stwierdziliśmy, że jest dobra pogoda, żeby pojechać jeszcze zobaczyć Dolinę Śmierci. Teraz jeszcze jedziemy na takie Ash Meadows. Tak się mówi? Ash Meadows? Tak się mówi? Chyba tak, no. Tylko trasa mamy troszkę ciężką. Musimy pewien odcinek pokonać taką trasą, ale myślę, że będzie warto. Okej, dojechaliśmy do pierwszego miejsca. Kurczę, no trasa była tutaj nieciekawa. Zobaczymy, może warto. Jedynie mnie to przeraża, że tu nikogo nie ma, kompletnie nikogo. Że miejmy nadzieję, że było warto tu przyjechać. No i stąd później lecimy od razu do Doliny Śmierci. Taka ścieżka jest zrobiona. Prawie 1 mila do przejścia. Niecała, to tak kilometr 500 metrów. Dzisiejszy odcinek to oczywiście pokażemy Wam piękne miejsca tutaj. Później pojedziemy tam Dolinę Śmierci, oczywiście o tym opowiem trochę. No i jeszcze na początku od razu chciałbym powiedzieć, dlaczego szybciej przerywamy tą trasę, bo tak naprawdę mieliśmy jeszcze 2 tygodnie robić. Tydzień podróży i na sam koniec jeszcze miały być Hawaje przez tydzień, ale ze względu takiego, że muszę lecieć do Polski, ponieważ mamy tam te targi budownictwa. No i plus dodatkowo jeszcze później jedziemy na takie wydarzenie przez Forbesa organizowane. Dodatkowo jeszcze w środę będę w Dzień Dobry TVN rano, później do kanału Zero idę, później mam wywiad w Dużym Maluchu. No i się tak wszystko po prostu uzbierało. I ze względu na to, że bez sensu było wracać tutaj na tydzień jeszcze, znaczy może i fajnie, bo wiadomo, to Hawaje. No ale stwierdziliśmy, że teraz skończymy już tą podróż, na Hawaje sobie przylecimy jakieś po prostu osobno. No i ja lecę do Afryki. Lecę do Angolii, już sobie tam wszystko fajnie umawiam, żeby zobaczyć jak najwięcej. Na pewno będą plemiona, będzie safari, będzie pustynia, może wodospady jakieś. Polecę do Lesotho, później polecę do Zambii. Tam się chcę spotkać z takimi siostrami, które pomagają tam, że można dziecko adoptować na odległość, żeby płacić mu za szkołę. Chcę się spotkać tam z takim księdzem też, który jest od 40 lat, pomaga tam też sierotom. Naprawdę mam spoko plan przygotowany już na tę Afrykę. Także ciekawie się zapowiada. Myślę, że to będzie takie dobre podsumowanie tego roku. No później jeszcze polecę do Azji na chwilę i znowu do Afryki. Tak jest plan. Spore zwierzę tu chodziło. Ciekawe co to. Nie no, szok. Straciłem 2 godziny, żeby zobaczyć coś takiego. Nie komentuję nawet. No także jak się komuś wpadnie do głowy przyjechać tu to zobaczyć, to witam w klubie. No i wyjeżdżamy z Nevady, wjeżdżamy do Kalifornii. No i wjeżdżamy do Doliny Śmierci. Okej, idziemy na punkt widokowy. Na piękny kanion. No powiem Wam, że widoki po drodze są tak niesamowite, że aż żałuję, że nie mogę Wam wszystkiego pokazać. No bo się po prostu nie da, ale pokażemy tyle, ile się da. Okej, kolejne pytanie. Które stany podobały Wam się najbardziej i dlaczego? No to może najpierw
ale... Ale my w zasadzie mamy chyba podobnie, bo... O, właśnie, może porównujmy i powiemy, czy te same nam się podobają. No ale to na pewno te same. No, Utah i Arizona na pewno. Na pewno były najlepsze zdecydowanie. Później myślę, że na równie... O, lata dronem, zazdroszczę mu, też miałem jakieś drony. Numer 2 to myślę, że na równi byłby Yellowstone i Texas. Czyli Wyoming. Czyli Wyoming i... Nie, no Texas i Wyoming? Nie, Texas to Texas. Texas, a... No. Yellowstone to jest Yellowstone Wyoming. to był Wyoming? Tak, Aha, bo Dakota Południowa była wcześniej, tak. Wcześniej też było bardzo ładnie. Też było fajnie, no tak, no bo te głowy prezydentów. Ale Teksas, natura w Teksasie... Tak, ale nie, to nie mówię ogólnie o naturze, tylko ogólnie okej. o Stany, które nam się podobały. No to tak, Teksas bardzo fajny. No dobra, przypuśćmy, że powiemy 5. To na pewno było dla mnie Utah, Arizona, Texas, Wyoming i Dakota Południowa. Ja mam bardzo podobnie, szczerze mówiąc. Chociaż bardzo mi się jeszcze podobała Louisiana ze względu na Nowy Orlean, bo to jest zupełnie też jeszcze inny klimat. No, ciekawie było. Ale Kalifornia też w sumie jest fajna. No ale dobra, jeżeli mamy wymienić takie top, no to powiedzmy, że to są te, które wymienił Piotrek. Mamy podobnie. Jak się jechało kamperem, to mogę ja odpowiedzieć przede wszystkim może jak się kierowało. Kierowało się spoko, zrobiliśmy prawie 20 000 kilometrów, także kawał drogi. Pomyślcie, że równik dookoła ma 40 000. Przejechaliśmy pół świata. Nie no, naprawdę spoko się jechało. Drogi przeważnie były wszędzie bardzo dobre, a nawet idealne. Bardzo dużo stacji benzynowych. Ceny paliwa bardzo różne, zależy od stanu, ale najtaniej za galon płaciliśmy chyba 2,49, najdrożej chyba 4,5. Wow. Pomyślcie, $2 różnicy prawie. Na galonie. Na galonie. Galon to jest 3,6 litra. Do kampera wchodzi nam 45 galonów, a praktycznie codziennie albo maks półtorej dnia trzeba było tankować. Myślę, że największy koszt, jaki poszedł podczas tej podróży, to było paliwo. Najwięcej chyba poszło pieniędzy na to. To jest niesamowite w tych Stanach tutaj, że co pojedziecie kawałek, właśnie tu gdzieś Nevada, Kalifornia, Utah, Arizona. Wszędzie są takie piękne kaniony, piękne góry, a mają różne kolory. Takich jeszcze nie widzieliśmy. Jeszcze co do kierowania samego kampera, no to też wam muszę powiedzieć, że naprawdę wszędzie było spoko. Wszędzie ok. Oprócz tego, jak wjeżdżacie do dużych miast. Ale to też mieliśmy na początku tylko ten problem, bo nie znaliśmy patentu Walmart. Na Walmartie spokojnie zostawiacie sobie na parkingu samochód, to znaczy albo samochód, albo zostawiacie kampera. Nie ma żadnego problemu, nikt się nie doczepi. Chociaż w nocy tylko 2 albo 3 razy udało nam się spać na Walmarcie, bo tak to nas wyrzucali. Zawsze o 11 zamykali sklep, jeździła ochrona i nas wyrzucała, ale przeważnie nam pokazywali miejsce, gdzie mamy jechać i sobie parkować. Także to też było całkiem spoko. To bardzo fajnych ludzi trafiliśmy. Nie zdarzyło się chyba, żebyśmy trafili na kogoś, że nam mamy spadać, bo policja wezwie. A nieraz tak nie było. Zawsze mówił, tu nie stawajcie, bo to jest jego praca, żeby wyczyścić parking. Jedźcie sobie tam wam nikt nie powie. No i tak było. Taki mieliśmy problem właśnie w Nowym Jorku. Czekamy cały czas na mandat, który dostaniemy na pewno przez to, że stanęliśmy na zakazie. Chyba że mieliśmy takiego farta, akurat nie dostaniemy. Ale nie sądzę, że aż taki fart. No ale później już wszędzie używaliśmy właśnie tego sposobu i działało. Okej, moi drodzy, wjechaliśmy do Parku Narodowego, gdzie znajduje się właśnie Dolina Śmierci, czyli najcieplejsze miejsce na Ziemi. Rekord temperatur 56,7 stopnia Celsjusza. Jak jest lato, codziennie temperatury mniej więcej mają 50 stopni, w nocy spadają tylko do 30. To wyobraźcie sobie, jak to jest gorąco. Pojedziemy kawałek dalej, gdzie dokładnie będzie się znajdowała ta typowa Dolina Śmierci, która będzie najniższym miejscem w Ameryce Północnej, najniżej położonym, będziemy w depresji, ale to troszkę więcej pokażę wam, jak już tam będziemy. No i zobaczcie, jak tutaj pięknie jest. No i powiedzcie mi, czy natura nie jest niesamowita. A
tam sobie można na dole trekking zrobić fajny też, oczywiście. No i teraz, no temperatura jest odpowiednia. Ile tu dzisiaj ma być maksymalnie? 26, także spoko. Ale odczuwalna pewnie jest większa, wiesz. No odczuwalna pewnie tak, ale no to odczuwalna to na pewno będzie ponad 3 dychy. No ale zawsze to lepsze niż jak jest lato, jest 5 dych. Mówię właśnie Ali, że tutaj są tereny, gdzie była gorączka złota, że tu poszukiwali ludzie złota i po drodze może nam się uda odwiedzić. Taka jest wioska zrobiona, taka westernowa. Co to? Taka westernowa i tam pewnie będzie można sobie, wiecie, szukać złota. No i właśnie nam się przypomniało, jak my sobie złota już szukaliśmy kiedyś na Alasce. Większy skam. Gościu nas tak, nie będę przeklinał, co z nami zrobił, ale no szok. Nie, no masakra. To było po prostu takie dno, to było nawet poniżej dna. To była najgorsza wycieczka, na jakiej byłam kiedykolwiek. Nie, Znaczy, nawet jaka nie, że wycieczka? no To było właśnie, tylko codziennie. właśnie, Wycieczka była zarąbista. Aktywność, o. Aktywność, To no. była najgorsza aktywność, za jaką zapłaciłam. I to nie mało, po 50 dolców chyba zapłaciliśmy za to. Nie chcę pamiętać tego, no nie no. Nie, no to był szok. Coś to w odcinkach z Alaski znajdziecie, możecie Właśnie. sobie obejrzeć. Nasze A warto szukanie zobaczyć, złota, tak. bo Alaska była niesamowita. Warto odwiedzić Alaskę na pewno. Kolejne pytanko w sprawie naszej wyprawy po Stanach było: ile pieniędzy wydaliśmy? No wiadomo, no każdego interesuje, ile to kosztowało. Dużo. Dużo. Tak dokładnie nie liczyliśmy też. Ale no tak nie, ale ja myślę, że dokładnie to na pewno no z ponad 20 000 dolarów nas wyszło. Myślę, że tak. Trzeba liczyć, aczkolwiek- że oczywiście kosztem był Burning Właśnie, Man. chciałam powiedzieć, że bardzo dużym kosztem był Burning Man, co jest, nie jest standardem w każdej podróży kamperem po Stanach. Poczekajmy. Aha, Nie bardzo dużym, tylko bardzo dużym dla firmy Upcars, która dokładnie. nam zasponsorowała nasze kampery, która jest głównym sponsorem naszego wyjazdu i Was serdecznie oczywiście zapraszam na stronę upcars.pl. Chłopaki sprowadzają samochody, kampery, motocykle właśnie ze Stanów Zjednoczonych do Polski, z Japonii, z Emiratów, z wszystkich krajów Europy, także No, w ogóle naprawdę wejdźcie zapraszamy. sobie na ich stronę, bo bardzo Tak. przyjemnie się tę stronę ogląda, naprawdę jest fajnie zrobione, można też sobie licytować. Także naprawdę zerknijcie i zobaczcie, co chłopaki tam No mają. tak. Ich sam koszt był bardzo duży, porównywalny do tego, co my wydaliśmy tutaj już. No ale trzeba liczyć, że właśnie 2/3 kosztu kampera to był Burning Man. 1 tydzień na Burning Manie. No, crazy. No mogę Wam szczerze powiedzieć, 1 tydzień Burning Mana, znaczy 10 dni dokładnie wynajęcie kampera na Burning Mana, to było 13 000 dolarów. Plus jeszcze jakieś koszty tam. Sam Później- kamper. Później 6 tygodni wynajęcia, to było coś 8 albo 9 tysięcy. To pomyślcie, tutaj tydzień, a tutaj 6 tygodni. 6 tygodni wychodziło prawie połowę tego, co tam tydzień. No, A ale jeżeli zapytacie dlaczego, to chodzi o to, że po prostu po Burning Manie jakby nie każdy chce udostępniać kampera na Burning Mana, bo wiecie, to jest brudno po prostu. to pył wszędzie, Tak, syf, trzeba naprawdę tego brudno. kampera później dobrze posprzątać. No i też nie każdy chce w ogóle jakby wypożyczać na taką akcję. No wiadomo, że te kampery szybciej się niszczą, jak się je Tak, wypożycza na takie wyjazdy. Ogólnie ja temu kamperowi, który z nami jedzie, nie dawałem się w przyrodzie, ale się spełnił. Świetnie. Wiecie, my wsiadamy do niego, żebyście wiedzieli, to nie firma Upcars dla nas wynajęła z firmy, która jest w Ameryce kampera. Tak. To nie jest ich kamper, oni nie Dokładnie, wypożyczają właśnie, kamperów, to żebyście jest- o tym wiedzieli. I wsiadamy do tego kampera i tak, my babki sobie pytamy się, co no, brudnego da? On mówi, sami sobie umyjcie. Odpalam go, on jak traktor normalnie, ja mówię, oj Aluś, będzie trzeba dzwonić, że nam zamieniali i to już niedługo. Ale dotarł. A dotarł I na super miejsce. nam się go użytkowało. Świetnie się podróżowało, fajny w środku dużo miejsca. Tak. Wiecie, podróżowanie kamperem to jest taki wypad, bo to jest spokój, tylko bardzo dużo pali. Trzeba przyznać, ja myślę, że palił około 24 litrów na 100. To jest Naprawdę bardzo dużo palił. Największym kosztem, tak jak Wam mówiłem, było paliwo. Zdecydowanie. Na drugim największym kosztem, znaczy nie, największym kosztem było wynajęcie kampera, za które bardzo dziękujemy chłopakom z Upcars. Jedziemy dalej. Tak stwierdziliśmy, że jeszcze powiemy. Trzecim największym kosztem, jaki tutaj jest w Stanach Zjednoczonych,
wejście na atrakcję. Tak, To trzeba atrakcje. przyznać. No ale wiecie, jak się podróżuje, no to trzeba na te atrakcje wchodzić. Dużo rzeczy było łatwiej. Na przykład na pewno warto, i to będziemy każdemu polecać, od razu w pierwszym parku narodowym, w którym będziecie wykupić sobie kartę na Annual wszystkie Pass. parki. Bardzo warto. Macie ją na cały rok chyba. Chyba tak. Kosztuje $80, a sprawdza się elegancko. Później tylko podjeżdżacie, pokazujecie, jedziecie dalej. Super to jest, no. Na jedzenie praktycznie gotowaliśmy sobie większość sami. Czasem Tak. już poszliśmy, to nie wydawaliśmy dużo pieniędzy, bo Niedużo wydaliśmy na Walmart jedzenie. został naszym ulubionym sklepem. Tak, zdecydowanie. I było pysznie i tanio i jakby tutaj pod tym... No ale też sobie nie żałowaliśmy. Jak chcieliśmy gdzieś zjeść jakieś jedzonko, to Tak, to jedliśmy. szliśmy, no. Ale myślę, że ten koszt jedzenia to wyszedł nam naprawdę bardzo budżetowo, fajnie. Dobra, jedziemy dalej. Co do samej trasy, ile stanów odwiedziliśmy, to jeszcze dokładnie nie liczyłem tego, ale tak jak sobie tak patrzyłem na oko, to myślę, że około 30 stanów mogliśmy odwiedzić. Albo przejechać przez niektóre, bo niektóre, nie w każdym się zatrzymywaliśmy, tylko mieliśmy na przykład przejazd, no ale około 30 mogło być, 20 000 kilometrów też mniej więcej zrobionych. Także kawał drogi. No, dla tych, którzy nie wiedzą, w Stanach jest ogólnie 50 stanów, plus te terytoria, które należą jeszcze do Stanów Zjednoczonych, ale nie są uznawane jako dodatkowy stan. Także jak 30 przyjechaliśmy, to całkiem nieźle. Patrzcie, tu jeszcze inny rodzaj, jakieś takie zielone i szare te góry. Ciekawe, czy wy to tak widzicie o kamerze. Popatrzcie, tu jesteśmy właśnie teraz na poziomie morza, czyli 0, i będziemy zjeżdżać w dół, czyli później będziemy wjeżdżać w depresję. Patrz, jakie fajne palmy. No. Taka oaza zrobiona. Ale zarąbiste. Właśnie minęliśmy stację benzynową. I jak pamiętacie, że mówiłem po 4,50 najdrożej za galon? Tutaj, w Dolinie Śmierci, $6 za galon. Wow. Zatankujcie sobie do pełna, jak trzeba 45 galonów brać. Powodzenia. Taka ciekawostka dla Was. Tutaj w Dolinie Śmierci nagrywali jedną z części Gwiezdnych Wojen. No i wcale się nie dziwię. Tu jest po prostu idealny krajobraz. O, tutaj było napisane właśnie, że takie wozy tutaj przez strefę, przez Dolinę Śmierci ciągnęło na przykład 20 mułów i że one wytrzymywały właśnie tą temperaturę. Tą ekstremalnie dużą temperaturę, trzeba podkreślić. No wyobraźcie sobie to. Rekord 57,6 w cieniu. Tyle musiało być słońca. Jezu. Gorzej niż w piekarniku. Patrz, jaki wyschnięty teren. Dolina Śmierci leży na granicy Kalifornii i Nevady i jest największym parkiem narodowym w kontynentalnej części USA. Zajmuje obszar ponad 13 000 km² i obejmuje zarówno pustynię, jak i pasma górskie. To tu znajduje się Badwater Basin, najniżej położony punkt Ameryki Północnej, prawie 86 metrów poniżej poziomu morza. Mimo pustynnego krajobrazu można tu spotkać dzikie zwierzęta, a wiosną dolina pokrywa się kwitnącymi roślinami. Sorki, powiedziałem 57,6, a to było 56,7. To było w 1913 roku. I tutaj też nie tylko normalny złotoraj, ale też sól zwane białym złotem. I właśnie te muły też ciągnęły później wielkie beczki z solą przez całą dolinę. Chyba napisałem chyba coś około 100 mil. Chyba tak, chyba było 100 mil, nie 100 km, 100 mil. No ale to widać w ogóle te tereny, jak mają, jaki jest białe tam, jaki to osad. No to wszystko widać. Ale gorąco. Naprawdę powiem Wam, że nie wyobrażam sobie przyjechać tutaj w lato. Mieliśmy być tutaj 2 miesiące temu, jak zaczynaliśmy tą podróż, ale wtedy w Vegas to było prawie 40 stopni. No to tutaj musiało być na pewno grubo około 50. Nie do przejścia. Aż mi się
się przypomniało w Etiopii w tamtym roku, też mniej więcej w tym samym okresie. Nie, w sumie miesiąc wcześniej, bo we wrześniu byłem. Też tam przecież na tej pustyni danakilskiej były tak temperatury, że szok. Tam niby odnotowali temperaturę 67 stopni, no ale to było nieoficjalne, niepotwierdzone nigdzie, także nie wiadomo, ale jestem skłonny w to uwierzyć. Ale oficjalnie największą temperaturę na świecie właśnie, znaczy największa temperatura na świecie należy właśnie tutaj, do Doliny Śmierci. Co ciekawe jeszcze, mimo tego, że jesteśmy w najcieplejszym miejscu na świecie, to też oczywiście dookoła wszędzie są góry. Jest tu, w ogóle mogłem wam wcześniej też pokazać, już teraz wjechaliśmy w tą dolinę, ale wcześniej normalnie było widać na niektórych szczytach, na niektórych szczytach śnieg. Daleko, daleko. Tutaj najwyższy szczyt ma coś 3300 metrów, tutaj w okolicy, i normalnie było widać białe. Także to też jest taka ciekawostka. Zobaczcie, jak tam widać, ile soli tu jest. Białe pasy całe. Białe złoto. Dobra, mieliśmy się zatrzymać jeszcze w miejscu, gdzie jest największa depresja, najniższy punkt, czyli minus 86 metrów poniżej poziomu morza, ale chyba to przejechałem. Tak mi się wydaje. Także niestety. Nie ma neta, nie było jak tego sprawdzić, gdzie to dokładnie jest. A znaku też żadnego nie było, także chyba to minąłem. No i po drodze pustynia. Tutaj właśnie wydmy takie. Można sobie tam pochodzić. My akurat nie będziemy łazić, bo nie przepadamy za piaskiem. Chociaż, nie mówię, pustynię lubię. Ale dzisiaj odpuścimy. Dobra, przyjechałem jeszcze po drodze na jakiś punkt widokowy ładny. Podobno ładny. Nic jakiegoś specjalnego w nim nie ma. Ale nic, zmierzamy w stronę Los Angeles, ale po drodze jeszcze na pewno jakieś miejsce zobaczymy. No i odjechaliśmy kawałek i śnieg w górach. Jak to wygląda właśnie. Mamy 4 godziny do Los Angeles. Patrzcie to! Pierwszy McDonald's, który powstał na świecie. Od 1955 roku. Bracia McDonald's. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądała ta pierwsza restauracja, chociaż to podobno nie jest oryginalny budynek, tylko rekonstrukcja ze względu, że tamten został zburzony. No ale i tak wam pokażę, jak wygląda, bo to jest bardzo ciekawa opcja. No umówmy się, no McDonald's jest taką na pewno amerykańską ikoną, której wszyscy na całym świecie wiedzą, jakie są ceny. Double cheeseburger, 4 dolce, McChicken 3,79, cheeseburger 29. Ceny takie jak w innych tych. Chodź zobaczyć dalej. Nie no, trzeba zamówić Happy Meala. Zamówiłem Happy Meala, wydają w tych fajnych pudełkach. Ja pamiętam pierwszego McDonalda, którego otworzyli u nas w Bielsku. To było w 98 roku, koło naszego osiedla. Wtedy było France 98, Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Wow! Wszystko pamiętam. I wtedy leciał Tarzan w kinie. O Jezu! No tak, bo pamiętam, bo do mojego Happy Meala pierwszego wziąłem sobie takie frisbee z France 98, a do drugiego wziąłem tego słonia, co był w Tarzanie, takiego czerwonego. To był mój pierwszy McDonald's w życiu, pierwszy raz jadłem i nigdy go nie zapomnę. I co, i dalej mówisz, że nie lubisz? Cierpię. Najgorsze gówno jak ty jest. No, a tutaj jest małe muzeum, jeszcze możemy zobaczyć. Teraz... To są stare maskotki, jakieś dodawali do Happy Meali. No kiedyś to dawali zabawki takie porządne, teraz to... Teraz tak, jakieś drobnostki. O! Kasa.
Ej, ja też pamiętam takiego McDonalda. McDonald's Hamburgers i tak wygląda idealnie, identycznie jak tutaj jest pokazane, jak jest zrobiony ten budynek. To jest takie ciekawe. Dobra, chodźcie zobaczymy tam dalej muzeum. Bo tam się wchodzi do środka. Rzeczy są. Bardzo free story. Patrzcie, co jest ten budynek na zdjęciach z gazety 2009. Do mieszania szejków, mikser. O, zobaczcie tutaj. Try McDonald's. Jaka reklama. O, tam na górze O, tak, no. jakieś inne ceny. O, tutaj możecie zobaczyć. Od 1955 do 61 McDonald's Full Service System. Speedy. Speedy System, tak. Tak wyglądały loga. Później zmienili już pewnie. No i później już od 68. Takie logo się prezentowało. Tu 86. To logo 92. To już logo, które każdy Ale nie, zna. zobacz, to już w 68 już chyba takie... To tak jest teraz. Tam jest powieszone. To było chyba od samego początku. Nie. Aha, ten ludzik, który tam jest. Zaraz wam wrócimy jeszcze pokazać. Później już zmienili na to. Tak, 61 tu powstało i takie było logo. No ale to logo, które jest tutaj, McDonald's 92, no to każdy z nas już zna. Bo właśnie nie wiem ile lat później wchodziło, ale tak jak wam mówiłem, u nas w mieście w 98 wszedł McDonald's. A ciekawostka jeszcze jest taka, że w Tajlandii ta postać jest przedstawiona z... I robię sałodnika. A tak właśnie. No, ale to też jest ciekawe, że na przykład w różnych miejscach na świecie McDonald's inaczej smakuje. Na przykład bardzo ciekawie, jak kiedyś jadłem McDonalda w Egipcie. Tam smakowało w ogóle zupełnie inaczej niż kiedykolwiek wcześniej jadłem gdziekolwiek. I w każdym miejscu jest jakieś takie Gdzieś coś... lokalne jakieś jedzenie. Tak, no, na przykład w Tajlandii macie ryż, kurczakiem. tak. No. Ale najgorszy jaki jadłam to jest tutaj w Stanach. No, nie, Najgorszy. Pomyślcie sobie, to stąd pochodzi, to powinno być to. Jeśli mają taką konkurencję, oni powinni tak dbać o to jedzenie. Jest taki syfry szok, ale idziemy wziąć sobie jednego Happy Meala. Happy Meala z cheeseburgerem i z frytkami i z małą kolą. Także chodźcie, zobaczymy. Miałeś wrażenie, że był urodziny mieć McDonald's? No wiadomo, a kto nie miał? A miałeś? Bo ja nie. Ja chyba też, nie pamiętam przynajmniej. Can I order one Happy Meal with cheeseburger? Weź z napojem. Fries. I weź napój. What kind of what? Coke Zero. Okay. No. 6,19 za Happy Meal. Cola Zero i hamburger, nie? Ma to sens. Ty, jaka słodka strasznie. No strasznie słodka. Chyba nie dała zero. Jak za starych lat. Happy Meal. Zobaczymy jaką zabawkę nam dali. To tam usiądziemy. Mam nadzieję, że nie Hello Kitty. Tylko, że dali jakiegoś Donatello. O, co to? Nie wiem, co to w ogóle jest. Damy jakiemuś dziecku. Boże, jakbyś teraz jeszcze wysypał. Okej, testuję hamburgera z 1955 roku. Podobno się nie zepsuł do teraz jeszcze. Syf jak wszędzie. Nic się nie zmieniło. Trzymaj. Frytki? Dobra, co jak co, ale frytki w McDonaldzie zawsze były dobre. No, frytki spoko. Dobra, ty McDonald's lover. Ja kocham naprawdę pyszne. Zobaczcie jak fajnie dom ubrany na Halloween. No i koniec. Jedziemy
oddać kamperka i pójść już na lotnisko. Jesteśmy właśnie w Los Angeles. Musimy znaleźć KLM, a gdzie mamy i pierwszy lot Amsterdam, później ja do Krakowa, Lala do Warszawy. Podchodzimy. Nie zrobiliśmy specjalnie sobie odprawy, bo kupowaliśmy osobne bilety, bo Lala leci gdzie indziej, jak gdzie indziej. I przychodzimy, mówimy, panie, czy nie ma jakichś miejsc razem? Ona mówi, nie. W ogóle, W ogóle nie ma miejsc. Ja mówię, jak nie ma opcji, żeby być w Polsce. Była chwila grozy, No, bo ona było. poszła do kogoś zapytać, gdzieś kombinuje. No, Piotr pyta, a w biznesie? Nie. to, jak normalne, to mogli nas wsadzić do biznesu przypadkowo darmowo. Czemu nie? Jako overbooking jest. Tak. Dobra, odpowiedź na kolejne pytanie. Co najlepszego jedliśmy w Stanach Zjednoczonych? Lala? Ja powiem, ja najlepsze co jadłam to ta kanapka z tej stacji Tak, w Teksasie. w Teksasie dokładnie, to po prostu było najlepsze na świecie i w ogóle kuchnia teksańska jest, grill w Teksasie to jest numer 1 i jeszcze taka jedna rzecz, którą bardzo pamiętam i która jest w mojej głowie cały czas, więc bardzo mi smakowała, to sernik nowojorski. Tak. Dla mnie number one to ta kanapka na stacji benzynowej z szarpaną wołowiną i sosem, tym takim barbecue. Drugie miejsce w ogóle grill właśnie w Teksasie, czyli mamy to samo. A trzecie miejsce dla mnie ta kanapka z tą warstwą szynki, pastrami w Los Angeles. No i sernik, no, Nie, ale to sernik, było w Nowym Jorku. Tak, no i no wiadomo, no sernik, no to deser, no spoko. A gdzie byś mogła zamieszkać? Gdzie bym mogła zamieszkać? Na stałe nigdzie na pewno i Ja też się nie. upewniłam w tym, ale bardzo mi się podobało w Nowym Jorku, żeby pomieszkać latem. Gdzieś okolice Miami, właśnie takie... Fort Lauderdale. Albo Hollywood, albo coś takiego. Ewentualnie w Chicago. Podobało mi się w Chicago. Mogłabym tam sobie pomieszkać latem też gdzieś w centrum na przykład. Tak, ja jakbym miał mieszkać tylko przez chwilę w okresie letnim, no to Nowy Jork i Chicago jak najbardziej. Na dłużej, no to Floryda na pewno, bo tam jest cały rok ciepło. I właśnie Fort Lauderdale mi się podoba bardzo. A czemu nie Los Angeles, powiedzieliśmy? Los Angeles nie, ponieważ są tu okropne korki, I odległości. To miasto jest po prostu za duże i za bardzo zakorkowane. I za Oczywiście, drogie. no i za drogie. Tutaj dzisiaj tankowaliśmy po 5,50. Wyobraźcie sobie, na trasie po drugiej stronie, na wschodzie, tankowaliśmy po 2,50 na przykład. To jest tak okropna różnica w cenie. No wiecie, na pełnym baku to macie $150 różnicy. To macie drugi bak zatankowany tam. No ceny są naprawdę tutaj kosmiczne w Los Angeles, także tutaj bym nie mógł zamieszkać. Ale tak podsumowując, w ogóle w Stanach bym nie mógł Chyba, że zamieszkać. ktoś ma mieszkanie na przykład do odstąpienia i chciałby nas zaprosić W okresie letnim, na miesiąc, żeby popilnować. To bardzo chętnie zamieszkamy. Czemu nie? Ale nie dłużej. No już wchodzimy do samolotu. Podsumowując tą podróż, było niesamowicie. Spełniliśmy naprawdę swoje marzenie, jedno z największych marzeń i na pewno marzenie setek tysięcy ludzi, którzy chcą sobie kamperem przejechać Stany Zjednoczone. 30 stanów, 20 000 kilometrów, niesamowite miejsca, piękne miasta. Było niesamowicie, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Panie tak, i że śledziliście na bieżąco. Parę dni przerwy w Polsce teraz, bo mam bardzo ważne rzeczy do zrobienia. Ale jak oglądacie ten odcinek, to aktualnie jestem już w Angolii i zaczynam podróż po Afryce. Zapraszam serdecznie na kolejną serię, na kolejną wyprawę do Afryki. Będzie na pewno ciekawie, zresztą jak zawsze w Afryce. W Afryce zawsze jest ciekawie. Afryka to takie troszkę, w sumie w każdy kraj Afryki to takie troszkę, mogę powiedzieć, mini Indie. Wystarczy wyjść na ulicę i content sam się tworzy. I tak to wygląda. Moi drodzy, zostało już troszkę poniżej, mniej niż 30 000 subskrybentów. Jeśli chcecie mi pomóc do tego 1 000 000, wciśnijcie suba. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli się to uda zrobić już niedługo. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie. Coś się kończy, a coś zupełnie nowego właśnie się zaczyna.
Za mną długa podróż przez Amerykę, ale przede mną kontynent, który od zawsze budził ciekawość i respekt. Wkrótce ruszam do Afryki. Tam, gdzie pustynia spotyka ocean, a życie wciąż toczy się w rytmie natury. Będą spotkania z plemionami, surowe krajobrazy Angolii i dzikie safari. Zobaczę potężne wodospady, przemierzę górskie szlaki Lesotho i dotrę aż do Zambii. To będzie zupełnie inna podróż. Prawdziwa, nieprzewidywalna i pełna emocji. Do zobaczenia w Afryce. Imagine